Złapać go! Za nim! O Jak sama nazwa wskazuje, w tym filmie będzie częściowo zawarta moja opinia. Nie, czekajcie. Chronologicznie, od 2005 do teraz ocenimy wymarłe dodatki, jakie posiadało YouTube. Adnotacje, rankingi, kanały beta, grupy, nagrody, odpowiedzi wideo i inne. Dobra, jedziemy. Nie każdy to wie, ale kanały to nie jest coś, co istniało od pierwszego dnia na YouTube. Jak założyłeś swoje konto, to jedyne co posiadałeś to profil użytkownika, prezentujący się tak. Dopiero potem wprowadzili kanały. Pierwszy design kanałów prezentował się tak. Był to wygląd alfa, potocznie nazywany kanałami 1.0. Pierwszy design, gdzie miałeś katalog z filmami, komentarze na kanale, opis kanału, friendsów oraz subskrypcje. Fundament tej stronki. Estier. No i mogliśmy wysyłać do siebie wiadomości, klikając na kopertę. You've got mail. To działało wiele lat. Minecraft.pl przykładowo robił u siebie Q&A przy użyciu tych wiadomości właśnie. Przejdziemy może prosto do mojej skrzynki odbiorczej. Będziecie mnie prosić o mapę, to po prostu zacznę wam wysyłać wirusy, bo mnie to zaczyna wkurwiać, szczerze. Co tak brutalnie, ej. Stało się to przeżytkiem w okolicach roku 2013, gdy wprowadzili Google+. Ale o tym już za chwilę. No to była fajna opcja. Atier. Każdy był zapatrzony w ilość subskrypcji na kanałach, więc dużo userów było dociekliwych, kto ma tego najwięcej. Dlatego, jak kanał zdobywał odznakę, to po kliknięciu na nie, YouTube przekierowywał do rankingów rozbitych na kategorie i kraje. Obserwowanie zmian, jakie pojawiały się w topowym rankingu przez lata, było dosyć fascynujące. W Polsce czy ogólnie, bądź jakie kanały nabyły najwięcej subskrypcji w przeciągu danego miesiąca. Nieco później powstawały stronki skupione właśnie na tym. Najczęściej używane było vidstatics.com. Na samym YouTube wyparowała ta opcja w 2012. A ja przestałem się orientować, jak aktualnie wygląda topka kanałów jakieś 7 lat temu. Aktualnie ranking jest zaśmiecony i paskudny. Dlaczego? Powód numer 1. Wszystkie najważniejsze kamienie milowe zostały zdobyte. Gdy jeszcze nie były, to ciekawym było spekulowanie, kto będzie pierwszy i kiedy. Powód numer 2. Korporacje. Spójrzmy na top 10 ze stycznia 2011 przykładowo. Na 10 kanałów przypada 9 twórców. Styczeń 2021. Na 10 kanałów przypada ledwo 2 twórców, reszta to korporacje. Co to kurwa jest? Tak samo miesięczne przyrosty. Marzec 2011 to przyjacielska konkurencja między indywidualnymi twórcami. 10 lat później jedyny twórca, jakiego tu spotkamy, to... Rozwiązaniem, aby rankingi były tak ciekawe jak kiedyś, byłoby odseparowanie korporacji i indywidualnych twórców w dwie oddzielne kategorie. Ale czy YouTube tak zrobi? Atier. Grupy to funkcja, co działała od 2006 w czasach kanałów alfa i beta. Wyświetlając na swoim kanale, na jakich grupach jesteś, od razu było widać, jakie rzeczy lubisz. Zdrajca My Adrian 3, że jest zdrajcą. Tata Majdrana 3, chłopie, nie masz własnych pomysłów. Szanuję cię i lubię, ale plagietowanie najsławniejszych i najbardziej lubianych reality show na YouTubie to jest hańba. Najlepsze jest, że szanuję cię i lubię. Szanuję cię i lubię, ale ty kurwo jebana. Masz dość tego z fiutem jak zapałka, z zjebanymi filmami, głosem i mordą. Jeśli tak, to dołącz do nas. Jak to śmieszek, kurwa. Ludzie byli on fire, kurwa. Ty założył taką grupę w styczniu i stwierdził, że to jest za mało i w kwietniu pierdolnął drugą. Wzmocnić przekaz. A tak wyglądały grupy wewnątrz. Spoko funkcja, ale większość użytkowników z tego nie korzystała. Betier. Odpowiedzi wideo to funkcja, która działała długo. Pamiętam, że ludzie byli w szoku, że ją skasowano. Jak dodawałeś jakiś filmik, a twój widz zrobił filmik w oparciu o twój filmik, idealnym sposobem, aby ludzie go zobaczyli, była odpowiedź wideo, wyświetlająca się zaraz pod filmem przed sekcją komentarzy. Odpowiedzi wideo miały wpływ na to, iż ludzie robili dużo fanowskich filmików dla większych kanałów, bo się to opłacało. Uważam, że ta funkcja sprawdziłaby się dzisiaj. Szkoda, że jej nie ma, bo być może powstałoby więcej przeróbek z moich filmów. Atier.
YouTube zrobił 2 ceremonie nagród. W 2007 i 2008 były rozdawane nagrody w różnych kategoriach, na przykład jaka była najlepsza animacja wstawiona na YouTube w 2006 roku, albo jaki był najlepszy sketch komediowy. Ludzie brali udział w głosowaniu na stronie, kto ma wygrać. Nie ma jednak z tych wydarzeń żadnych nagrań, tylko parę zdjęć. Najlepsze były statuetki, co dawali, kręcące się. Co jest ciekawe, bo jest to historycznie pierwsza oficjalna nagroda od YouTube, która powstała długie 5 lat przed nagrodami dla twórców, jakie znamy dzisiaj. Można powiedzieć, że jest to najrzadsza nagroda od YouTube w egzystencji. Powstało tylko 19 statuetek, dla porównania diamentowych przycisków powstało 600. No i nie są produkowane od 15 lat. Tak samo istnieje bardzo mało zdjęć czy nagrań w internecie, gdzie można zobaczyć owe statuetki. Betier. Czekaj, edytor YouTube wprowadzili w 2007 i nadal jest chujowy. To jest tak nieintuicyjne. Do dzisiaj nie da się na tym precyzyjnie wyciąć czegokolwiek, ani precyzyjnie zmienić ścieżki dźwiękowej. Jeżeli chciałbym teraz coś powiedzieć i zmienić pod koniec muzykę, to prawdopodobnie nie usłyszycie końcówki mojej wypowiedzi, bo... 2007 prowadzono również pierwszą wersję mobilną YouTube. Prezentowała się ona tak. Estier, wiadomo. Ciężko sobie wyobrazić brak korzystania z YouTube na telefonie. Prawie od zawsze YouTube generował 3 klatki twojego filmu i wybierał jedną, aby wyświetlała się jako miniaturka. Wstawienie własnej grafiki dodali po paru latach i posiadały to tylko kanały z partnerstwem. Pierwszy raz, gdy ja się natknąłem na niestandardową miniaturkę filmu, było to w roku 2009, gdzie już od wielu lat korzystałem z tej platformy. To był jakiś filmik od Ray William Johnson. Jak zobaczyłem, że miniaturka tego filmu to grafika, która w ogóle nie pojawia się w tym materiale, to byłem w szoku. Nie wiedziałem, że się tak da. I jak on to... Jak to jest możliwe? Nie, muszę to zobaczyć. W ten sam sposób pomyślało pozostałe zainteresowane 3 miliony osób. Jako że posiadali to tylko partnerzy, mniejsze kanały musiały sobie jakoś radzić. Pamiętam, że mój kolega do swoich filmów wpierdalał miniaturkę na parę klatek w sam środek filmu, więc YouTube generował mu to automatycznie. Od roku 2013 niestandardowe miniaturki posiadają wszyscy. Estier. Easter egg. YouTube miał dużo easter eggów. Oto kilka moich ulubionych. Grafika, jak wyświetlała się na pustych playlistach, zamiast standardowej posiadała zdjęcie kota w czapce. Jak wcisnąłeś lewą strzałkę podczas buforowania filmu, aktywowała ci się gra Snake. Wpisując w playerze dowolnego filmu 1980, odpalała się gra wideo Missile Command z 1980 roku. Gangnam Style to materiał, który grudniem 2012 roku osiągnął 1 miliard wyświetleń jako pierwszy materiał na YouTube. Z tej okazji przy liczniku wyświetleń można było zobaczyć tego gaja tańczącego. Kiedyś wpisując Do the Harlem Shake w wyszukiwarce, cała lista wyszukiwania tańczyła do tej muzyki. Pasek odtwarzania na filmiku Nyancat posiadał Nyancata, za którym szła tęcza. Jeżeli filmik posiadał fidget spinner w tytule, zamiast zwykłej animacji ładowania był kręcący się fidget spinner. Istniało więcej easter eggów, jako że nie ma dokumentacji na ich temat, ciężko wyznaczyć, jaki był najstarszy. Dam Atier. O, dodali kolorową adnotację, jest! Nie dajcie się złudzić przez nostalgię. W latach, gdy ich używano, ludzie się na nie wkurwiali. Przede wszystkim adnotacje nie miały żadnych ograniczeń. Jeśli chodzi o wielkość i o ilość. Mogłeś zajebać nimi cały ekran. Niektóre adnotacje mogły zawierać odnośnik, użytkownicy więc powiększali na maksa adnotację z odnośnikiem. Dlatego jak chciałeś kliknąć w ekran, aby zatrzymać film, nie miałeś najmniejszych szans, aby nie kliknąć w tę adnotację i przenosiło cię do innej karty. Spotkałem się parę razy z czymś takim, że jak ktoś nie był stałym bywalcem na YouTube, tylko wchodził tam raz na jakiś czas, to ta osoba nie rozróżniała reklamy na dole z adnotacjami dodawanymi przez użytkownika. I każdą adnotację usuwała ręcznie. Zastąpiono to adnotacjami, co spełniają konkretne funkcje z 10 lat później. To muszę dać nisko tym razem.
Kanały Beta 2.0 to pierwsza diametralna zmiana na YouTube. W lato 2009 roku zaplanowano, że wygląd kanałów taki, do jakiego ludzie przyzwyczaili się korzystać przez ostatnie 4 lata, zostanie kompletnie usunięty i zastąpiony nowym wyglądem beta. Społeczności się to nie spodobało i zrobiono strajk polegający na kopiowaniu i wklejaniu tego samego materiału na swój kanał. Jako apel. Głównym przekazem tego filmu było: YouTube, nie możecie nas zmuszać do zmian, skoro tego nie chcemy, okej? Do dzisiaj są pozostałości dziesiątek uploadów tego jednego filmu z różnych kanałów. Z perspektywy czasu można ocenić, że ci użytkownicy to byli trochę crybabies. Design beta nie był zły, wręcz skupiał się on bardziej na takim wyglądzie przypominającym forum, bo bardziej były wyeksploatowane komentarze, karta z ogłoszeniami. Jak coś ci nie pasowało, to mogłeś poprzestawiać co gdzie ma być. Jedyny minus jaki widzę, to nie rzucające się w oczy filmiki po prawej. Ja bym dał A tier, to był mój ulubiony design. Wchodząc na kanał o nazwie Search Stories, było narzędzie, które generowało filmik na twój kanał. Wpisywałeś różne rzeczy, które miała pokazać wyszukiwarka, wybierałeś muzykę z listy i uploadowało na twój kanał taki montaż z tymi wyszukiwaniami właśnie. Nie wiem do dziś, czemu to miało dokładnie służyć, ale idealnie się składało, bo jeszcze wtedy nie umiałem montować filmów, a to pozwoliło mi coś wstawić na moim pierwszym kanale 13 lat temu. System oceniania filmów to były gwiazdki. Co? Do 2010. Zmieniono to na like i dislike, które znamy dziś. No, i co w związku z tym? Czy wiedzieliście, że zanim wprowadzono taką zmianę, YouTube pytał się ludzi na swoim blogu pół roku wcześniej, czy to dobry pomysł i czy to wprowadzać? Gratulacje. Szkoda, że teraz nikt nas nie pyta o zdanie, zwłaszcza jak ich niecne plany są przygłupie totalnie. Cosmic Panda. Jak korzystaliście z YouTube akurat w 2012 roku, to mogło was zastanawiać, czemu strona główna jest pionowa. Tak samo kanały. Dlatego, bo testowano, czy strona będzie kompatybilna na urządzeniach mobilnych. Ale na kompie wyglądało to średnio, bym powiedział, tak średnio. Wygląd Cosmic Panda to trzeci wygląd wprowadzony zaraz po kanałach beta. Działał najkrócej ze wszystkich. Mi się za bardzo nie podobał. A niby czemu? Taki bezduszny, szary prostokąt obślizgły. Ale plusy, które widziałem w tym wyglądzie, to wyodrębniona ilość subskrypcji i wyświetleń na samej górze, bo to i tak najważniejsze statystyki, oraz w końcu lepiej widoczne miniaturki filmów. Zajebiście! Betier wystarczy. Certyfikat sprzedaży w przemyśle muzycznym. To taka nagroda dla muzyków za sprzedaż płyt, gdzie za szkiełkiem jest złota płyta albo platynowa. Inspirując się takimi wyróżnieniami, YouTube ogłosił na VidCon 2012 swoją nagrodę złotego przycisku, jakie dostaną kanały na YouTube przekraczające 1 000 000 subskrypcji. Na tamten moment takich kanałów było chyba z 70 zaledwie. Na VidConie 2013 ogłoszono srebrne przyciski dla kanałów mających 100 000 subów. Na VidConie 2015 ogłoszono diamentowe przyciski za 10 milionów. Przez lata design tych nagród zmienił się kilka razy, co też jest fajne, bo można wydedukować, w jakim okresie osiągnąłeś ten achievement. Zapytacie? Mnie! Czy też dostałem swoją nagrodę? Bo powinienem. Odpowiedź brzmi nie. Nie chcę mi jej przyznać. Kurwa. W późniejszych latach, grudzień 2016, pierwszy kanał w historii przekraczający próg 50 milionów subskrypcji otrzymał spersonalizowaną nagrodę, jedyną w swoim rodzaju. Wow. 2 lata potem powtórzono tę tradycję dla drugiego kanału, co to osiągnął, niestety tym razem korporacyjnego. Więc ludzie wydedukowali, że to kolejna nagroda, co się zdobywa, ale jednak nie. Jeżeli ten próg zdobyły indywidualne kanały, jak MrBeast czy Dude Perfect, gdzie w ich przypadku jest to 10 razy trudniejsze osiągnięcie i bardziej imponujące niż w przypadku jakichś obrzyganych korpo kanałów, to YouTube mówi nie, już tego nie produkujemy tam. Ale jak jakieś korpo śmierdzące zdobyło ten próg subskrypcji, to kurwa YouTube pada na kolana przed nimi i tak, macie, to nagroda dla was, proszę, macie. Zrobili też na 100 milionów subskrypcji, gdzie nikt nigdy się nie spodziewał, że jakikolwiek kanał w historii tej platformy dojdzie do tak ogromnego kamienia milowego. No i ta nagroda jest brzydka jak chuj. Co to jest?
Ale sam pomysł na te podstawowe nagrody w formie fizycznej bardzo mi się podoba i to jest chyba pierwszy przypadek, gdzie jakaś strona internetowa wynagradza ludzi w ten sposób. A-tier. Google Plus to serwis społecznościowy powstały w 2011 roku. Wiadomo czyjego autorstwa. Strona miała na celu konkurowanie m.in. z Facebookiem, a w 2013 roku Google wprowadził zmianę na YouTube, bezapelacyjnie najbardziej znienawidzoną kiedykolwiek. Otóż każdy użytkownik był zmuszony do posiadania konta Google Plus, aby móc dalej korzystać z YouTube. No kurwa ja jebie, nie mogę, patrz. Dużo rzeczy się wtedy rozpierdoliło totalnie. Niektóre komentarze spod starych filmów zostały usunięte. Początkowo nie dało się mieć z nimi interakcji, odpowiadać na nie. As you can see, there's no more reply button. I can't even reply to it. There's no fucking reply button. So yeah, this is why the Google Plus integration is really, really shitty. And quite honestly, it makes me want to stop using YouTube completely. No bo kurwa wiadomo, że jakiś Vincent, co napisał Koma w 2007, pod jakimś filmem nie połączy sobie konta z Google Plus tak o nagle. Stąd wzięło się wklejanie Bob buduje czołg jako apel w sprawie tych komentarzy i wyjebania Google Plus kompletnie. Pod każdym filmem to było zaspamowane. Sam Javed dodał posta, gdzie był zirytowany tą sytuacją. Kurwa F-tier. Aktualnie Google Plus jest dead, także... Nie omówiłem czwartego wyglądu kanałów, który działa do dzisiaj. Sorry, nie chciało mi się. W 2015 roku na tym wyglądzie twój baner mógł być animowany. Wprowadzono możliwość dodawania banerów w formacie GIF. Ja pamiętam tylko kilka kanałów, które użyły tej opcji i bardzo szybko to usunięto. Nie usunęli mi! Ale rozumiem taką decyzję, bo kto by mnie teraz powstrzymał przed ustawieniem sobie takiego baneru? Przypomniało mi to w ogóle, jak kiedyś w latach typu 2008 ludzie mieli animowane awatary. Bardzo dużo osób zastanawiało się, jak to jest możliwe. Do 2018 roku YouTube miało logo takie, jak jest widoczne na obrazku. Zmieniono je na takie. Trochę za jasne. Podali najbardziej jaskrawy kolor czerwony, jaki istnieje w egzystencji. I musimy z tym żyć od 5 lat. Nisko. Gdy kanał PewDiePie konkurował z korporacyjnym kanałem o miano największego kanału pod względem subskrypcji, popularne były streamy ukazujące różnice subów obu tych kanałów. Tak samo powstawały parodie tego wydarzenia. Pół roku później powstawały podobne streamy, tylko bardziej toksyczne. Gdy James Charles miał swoją dramę i ludzie go kancelowali, istniał strumyk nakłaniający do masowego odsubskrybowywania jego kanału. Gdy ProJared miał swoją dramę w tym samym miesiącu, też pojawiały się takie strumyki. Co działało, bo obydwa te konta pobijały w tamtym czasie historyczne rekordy największej utraty subskrypcji w przeciągu tam dnia bądź tygodnia. Aby zapobiec takim działaniom, YouTube między innymi dlatego zmienił licznik w zaokrąglony. Dlatego dzisiaj nie widać, czy kanał ma tylu widzów, czy tylu widzów. Widzimy tylko zaokrągloną liczbę. Dam C. Minęły już prawie 2 lata od momentu, kiedy usunęli dislike'i. Czy w ogóle trzeba komentować to szaleństwo? Wypierdalaj. Oto nasza tier lista. Komentujcie ten film, subskrybujcie mój kanał.